Siemanko, witamy w ostatnim odcinku z Iranu. Ale to było niesamowite przeżycie tutaj być i podróżować po tym kraju. Bardzo miłych ludzi, bardzo życzliwych, piękne miejsca, meczety, targi, jakbyście nie widzieli. I w ogóle dużo pięknych miejsc. No, także 10 dni, które spędziliśmy tutaj, w sumie 11. Streściliśmy wam w 5 odcinkach, żeby były takie bardziej rzeczowe, troszkę dłuższe, żeby lepiej się oglądało. Także dzisiaj, jutro i pojutrze jeszcze będzie w tym odcinku. Ale to było naprawdę spoko. A ja się z wami będę żegnała następnym razem. Mnie zobaczycie dopiero po nowym roku. No, dopiero. No chyba, że coś nagramy. No nigdy nie nagramy jeszcze. Znaczy nie teraz, ale już po powrocie do Tajlandii dopiero. No ale no to i tak. Także prawdopodobnie na święta, podczas życzeń świątecznych. No może Kolejny raz. Bo tak to no, niestety, ale jutro wyjeżdża do Tajlandii, wraca, ma swoje obowiązki. Tęsknię się za wami przez te 2 miesiące. No ja też. Dalą. Wiecie co, my się nigdy nie rozstaliśmy na tak długo. No. W ogóle w ciągu ostatniego roku to może się rozstaliśmy na maks 3 dni. Nie, czekaj, nie, było. Tydzień, ile? Tydzień było. W Nepalu byłeś, no ale to jest dosłownie tyle. Aha, czekaj, jeszcze jak byłem w Hiszpanii. Trenować. Aha, dobra, no to kilka razy było, ale takie wiecie, krótkie przerwy, a tak to my jesteśmy 24 godziny na dobę. No, teraz będzie tak dziwnie, tak pusto. Pusto, no. No, ale tak będzie. Właśnie próbujemy znaleźć kolejną atrakcję, która tutaj jest, jak łazimy naokoło, nie możemy znaleźć wejścia. Ale wiecie, jak to jest. Ale może zaraz się uda. To jest niesamowite, że te uliczki są takie puste, jakby jakieś wymarłe miasto. W domu ludzie siedzą pewnie, bo gorąco. Nie wiem w sumie. Ciężko mi określić. No, wejście jest za nami, ale do 3 było otwarte. A na internecie jest, że do 17, więc... No. Jeśli byście byli tutaj w tym mieście, w Shiraz i chcieli iść do różowego meczetu, to pamiętajcie, że jest otwarte tylko do 15. A to jest w sumie główna atrakcja, no ale to pokażemy ją w takim razie jutro. w późniejszej części No, odcinka. jeszcze ją zobaczycie w tym odcinku, a my idziemy dalej. I dobra, wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy wczoraj, ale ze względu na to, że byliśmy tutaj za późno, no to wiecie. Zdecydowaliśmy się dzisiaj wrócić w dzień, żeby po prostu ładnie wszystko wyglądało. A wiecie jak to, słoneczny dzień, tak wygląda. Chcielibyśmy wam trochę więcej o tym powiedzieć, ale to jest po prostu dom bogatego gościa z XIX wieku, który został zamieniony teraz na muzeum. Żeby nas zobaczyć, jak on po prostu sobie mieszkał w takiej chałupie. Dobra, tą atrakcję wam odradzamy. Nie. Nic tu nie ma, jakieś sranie w banie. No tak, no co tu jest fajnego? To, że sobie można muzeum, zdjęcie można sobie zrobić przy palmach w ogrodzie. Nie. Totalnie nie. Nie dla mnie. No i ogólnie tu jeszcze mamy na liście 2 meczety, Ale już nie idziemy. Szczerze. Już damy wam spokój z tym, No już po i prostu my już nie też idziemy. mamy dość. My też mamy, codziennie oglądamy to, codziennie. Ktoś, kto dopiero trafił na ten odcinek jako pierwszy, to sobie myśli, no jak oni mogą odpuścić te meczety. Ale wiecie, ile Mogą. meczetów zobaczyliśmy przez ostatni miesiąc? Dużo. Dużo. Ja nie wiem, czy ja tyle kościołów w życiu widziałam, nie żartuję. Ale Nie no, dużo. bardzo dużo i już te meczety, to każdy się wydaje podobny. No nie ma co gadać, no wiadomo, w tych krajach były różne. Szczególnie tutaj, tu w Iranie są cudowne, to jest zrobione na niebiesko, tymi płytkami, no piękne. Jak przyjeżdżacie tylko Ale do wszystkie Iranu, takie, wszystkie podobne, no. jak przyjeżdżacie do Iranu, to koniecznie zobaczcie te inne meczety w Shiraz. A my idziemy po prostu na deptak. My coś innego przejść zrobimy. się, tak, musimy coś innego. Tak. Idziemy jeszcze teraz na jedno fajne miejsce tutaj. Taki główny deptak w tym mieście. Zobaczcie jak tam jest. Jesteśmy tu właśnie na deptaku. I chcę wam pokazać tylko tyle, że tutaj właśnie macie ten Wakil Mosque i tam są łaźnie jeszcze. Nie będziemy wchodzić już do kolejnego, bo to bez sensu. Ale żebyście wiedzieli, że tutaj właśnie na tym deptaku on jest. A chcecie kupić perski dywan, to też możecie. Kto miał taki dywan? Ty, patrz to, ty. Co to jest? To już jest hardcore. Ale takie dywany kiedyś były, no. Nie no, takie to były u babci każda babcia zawsze. miała. A jak?
Wybraliśmy drogę na skróty. Ale powiem wam, że tu jest tak spokojnie, że tu po prostu chyba raczej nie ma się czego martwić. Daniela. Tak, zdecydowanie. Siema, siema. To nasz ostatni dzień razem. Niestety ostatni dzień. Ale... No. Rzadko widać. I nie mają chust wszyscy. No. Thank you. Oh, we're done. Thank you. Thank you. Ale mi wybili z rytmu, nagle tyle ludzi zobaczyliśmy. Ostatni dzień. Tak, ale za parę godzin jedziemy sobie na lotnisko. Jadę ją odwieźć, bo ja później stamtąd jadę na dworzec od razu. Ale mam nocny bus do Teheranu. Z Teheranu. Dlatego nie lecę stąd, tylko lecę z Teheranu, ponieważ z Teheranu bilet kosztował 1000 zł taniej. Za autobus zapłaciłem $6 chyba, żeby dojechać do Teheranu. No to wiecie, to jest jakieś 25 zł. A tyle, że się muszę przemęczyć całą noc w autobusie. I to nawet nie przemęczyć, bo to jest sypialniany, to po prostu będę spał. I jutro sobie polecę i 1000 zł w kieszeni. A ja już jutro będę w Tajlandii. Zazdroszczę, naprawdę tego zazdroszczę No niesamowicie. i do maja w sumie jakoś zostajemy, No. nie? Tak, to będzie długi sezon w Tajlandii. Także w tym odcinku wam jeszcze o tym dokładnie powiem jeszcze raz, że jak będziecie się wybierać do Tajlandii, dawajcie znać. Na miejscu oczywiście zajmują się pomocą w organizacji wycieczek i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno to się tam Obserwujcie pomoże. profil Polacy na Phuket, bo to jest Piotrka profil, który właśnie... Tak, tylko on będzie aktywowany znowu tak naprawdę w grudniu, jak już sezon się zacznie, bo teraz to na niego wchodzę raz na czas, ale jak będziecie na Instagramie Polacy na Phuket, to tam wszystko się I załatwia. oczywiście polecamy naszego e-booka. Tak. No to lecę. No to lecę. No to lecę.pl. Musimy się zastanowić. Dobra, wbijamy zobaczyć. Piękny budynek. Ostatni taki różowy meczet. No i dobra, co tutaj takiego niewyjątkowego chciałbym się dowiedzieć. Jest polecane jako najlepsza atrakcja tego miasta. A, no dobra, no. Dziewczyny sobie mogą niezłą fotę zrobić. No. No piękne, no nie ma co. Pięknie to wygląda. Witraże ładne. No dobra, uważam, że warto było tutaj wejść. Nie ma co gadać. W większości atrakcji, musicie wiedzieć o tym właśnie, też to jest ważne. Większość atrakcji takich, do których obcokrajowiec musi zapłacić wejście, to przeważnie wszędzie kosztuje tyle samo, czyli $1 000 $2. Tyle kosztuje. Patrzę z daleka, to pani to manekin jakby co. Ale chcesz zdjęcie z panią? Prawdziwa? Serio? Widzę, czemu miałabym ci nie wierzyć. Ala, a ściągnij okulary i powiedz, czy prawdziwa? Najprawdziwsza. A nie, mówiłem. No, nasze ostatnie chwile tutaj w tym mieście. W sumie za godzinę musimy jechać na dworzec. Chcemy jeszcze kupić. Nie, za pół godziny Ale... musimy jechać na lotnisko. O, tu jest akurat z talerzykami. Powiem wam, że nam się tak spodobały te talerzyki, które widzieliśmy w Isfahan, te niebieskie. Że stwierdziliśmy, że musimy sobie kupić jeden taki na pamiątkę. Akurat Ala dzisiaj leci do Tajlandii, także będzie mogła zabrać ze sobą. No naprawdę super wyglądają. Tu gdzie idziemy? Idziemy do środka, czy idziemy tam od razu? Chodź zobaczymy jeszcze tu. To jest dużo czasu. Co? Dużo czasu, chodź zobaczymy. No, w tym sklepie pan powiedział dużo więcej. Za talerzyk 4 dolce więcej powiedziałem, że jak pytaliśmy wcześniej gdzie indziej. Także pamiętajcie, że trzeba chodzić i pytać. Nie wiem właśnie jak tutaj wygląda z targowaniem się. Powinno być to normalne raczej, jak to w takich krajach, ale no nie wiem. Czasami tak głupio, jak wyjdę z takiego, nie wiem, no bo w Tajlandii człowiek się już tak przyzwyczaja, że ktoś się normalnie targuje, wie, że to nie jest jakby nic złego. Ale jak ktoś mi mówi, że jego produkt jest warty tyle, to mi jest głupio powiedzieć, ej nie, ja ci za niego dam mniej. No tak, no ale jak Wiem, że to jest stoisko normalne. obok jest warte nagle $5 mniej, a u niego jest warty tyle, no to jest trochę... Tak, ale Wiecie. z targowaniem trochę jest tak, że trzeba wejść taki, no nie,
Nie wiem, jak to będzie. Interak- Kręcić się w to targowanie. Tak. A jeszcze ja jestem tym mistrzem. Nie, jeszcze lepszy to jest mój brat. On to nie odpuści do końca. No i kupujemy sobie takie. To jest metalowe. Ale fajnie, bo jest od razu z takim do powieszenia, że można powieść te No, dekoracje. pamiątkowy typowo to jest taki. Bo po prostu nam się ten wzór tak spodobał, że szkoda było nie kupić. To jest naprawdę bardzo ładne. No i tutaj płacimy tak naprawdę $20 za 3, a we wcześniejszym sklepie pani nam powiedziała $17 za jeden. Za jeden, no. Jedziemy już na lotnisko. Powiem wam, że tak pustego lotniska to nie widziałem dawno. Jesteśmy już na terminalu międzynarodowym. Wiadomo, tam jeszcze trzeba przejść dalej, żeby odebrać... Właśnie dziwne, bo trzeba przejść dalej, żeby odebrać swój bilet w ogóle. I co? Nie, już nie będę mogła wrócić do ojca, czy... O, dobra, to na kawę idziemy. No i poszła. No i zostałem sam. Ala wraca do Tajlandii. Zazdroszczę ich bardzo. Ale ja mam robotę do zrobienia jeszcze. Właśnie jutro mam lot do Kuwejtu, Bahrajnu. I wtedy się okaże naprawdę co z Afganistanem, bo powiem wam, że bardzo się nad tym zastanawiam. Wiadomo dlaczego, no. Nie ma co ukrywać, ale trochę się dzieje na świecie. Szczególnie w tych rejonach wszystkich, w tych rejonach świata. Dzisiaj trochę poczytałem też, że w Syrii się zaczęło dziać. W tym Homs mieście, z którym mamy odcinek. W ogóle dzisiaj walło 200 000 na tym odcinku, także dziękuję bardzo. No to tam się zaczęło dziać grubo. Jemen powiedział, że jest gotowy przystąpić też do wojny. Wiadomo, co się tam dalej dzieje. No i się zastanawiam mocno na tym. Będę kontrolował całą sytuację teraz przez najbliższe parę dni. Tak naprawdę zostało mi 6 dni, że tam polecieć, bo dzisiaj jest 19, 25 mam bilet, żeby polecieć właśnie tam do Kabulu. I się zastanawiam cały czas. Opłacone mam wszystko. Bilety, przewodnika, mam kogoś, kto po prostu się mną będzie zajmował na miejscu. Będzie mnie woził, oprowadzał i tak dalej, pomagał mi nagrywać filmy. I później mam bilet wyletowy stamtąd, a później kolejny. Później zostaje 4 dni w Doha, w Katarze, żeby sobie odpocząć troszkę. No i później lecę do RPA, tam się spotkam z Polem. No i widzimy się i zaczynamy podróż po RPA. Jedziemy RPA, Namibia i tak dalej. Przejdziemy sobie po prostu 4 kraje. 3 tygodnie będziemy razem podróżować samochodem. Takim 4x4 z namiotem na dachu. Także będzie coś nowego, nowa przygoda, nowy zastrzyk, nowych miejsc, nowy klimacik, no bo tutaj wiadomo, już trochę byliśmy w tej części świata i już mogło się zacząć też niektórym nudzić, mimo że wydawało się, że wszystko jest inne, to jednak było trochę podobne, nie ma co ukrywać. No i Zalą się dopiero za 2 miesiące zobaczę. Ojej, nigdy się nie dostaliśmy na tak długo. No chyba, że coś mi wypadnie, że będę musiał na parę dni być w Bangkoku, bo może tak być. No to się zobaczymy trochę szybciej. No. Najbardziej zwariowanego kierowcę chyba jakiego mogłem mieć. Cały czas próbował z mną gadać, ale starał, ale ciężko szło. Ale zabawne, bardzo zabawne. Ale ładny zachód się robi. Powiedzieli mi, że mam około 12 godzin z jednym postojem, ale może być też trochę dłużej. Ale i tak. Jakoś nie zależy mi, żeby szybko być, mogę być nawet trochę później. Bo jak przyjadę o 7, to będę musiał myśleć, co robić od 7 rano. A lot mam dopiero o 12. Także zobaczę, może jeszcze gdzieś się przejdę w Teheranie. Nie widziałem w sumie za wiele, także może bym mógł coś jeszcze zobaczyć. Jest lekka aferka, bo okazało się, że mój autobus jest anulowany, czyli nie jedzie. Ale załatwiają mi już inny. Także spokojnie, mam zapłacone. A oni tu naprawdę pomagają. Serio. I robią wszystko, żeby mnie wsadzić do tego, w sumie zaraz będzie dojeżdżał. Także spoks. No i elegancki pan już mi załatwił nowy bilet. Mam za 40 minut autobus. Petarda. Nie muszę czekać na dworcu przynajmniej. Bo był albo za chwilę, albo dopiero o 8, czyli za 2 godziny 40 minut.
ale wsadzimy do tego o 6, także super. Dobra, kupiłem jakieś przekąski do autobusu. Jest jakieś gówniane. Nie lubię jeść takich rzeczy, ale no niestety nie ma wyjścia. Tutaj były same sklepy, nie było żadnej takiej nawet jakby mini restauracji, żeby wziąć coś normalnego do jedzenia, jakieś kanapki albo coś. Tylko same takie. Ale lepsze to niż być głodnym. Wiecie, co mnie cieszy, że będę za niedługo podróżował z Polem? Co mnie w tym najbardziej cieszy? To, że Polo też musi ćwiczyć i się przygotować do obozu. Bo się chłopak trochę ulał, musi zrobić formę. Także mimo tego, że będziemy podróżować codziennie, się przemieszczać, to będziemy trenować. I takie mamy założenie, dogadaliśmy się, że tak będziemy robić. Petarda. Autobusy to oni tu mają spoko. Lubią sobie treningować lekko. No i patrzcie, jakie eleganckie autobusy tu są. Siedzanka eleganckie. Fajne, bo jest dużo miejsca. Praktycznie się kładą, także super. Za bilet zapłaciłem chyba $7. O ile dobrze pamiętam. Także petarda cena. Chciałem lecieć samolotem. Mówi każdy mówił, leć samolotem, wracaj. Normalnie będzie szybciutko. Godzina, nawet nie wiem czy godzina, jesteś na miejscu w Teheranie. Ale rezerwowałem to 5 dni temu albo 6. I już nie było żadnych wolnych terminów na samoloty. Jedynie był dopiero na 25 chyba, a dzisiaj jest 19. Także sobie pomyślcie, jak dużo do przodu już jest zarezerwowany. Każdy da sobie jedzenie na trasę i patrzcie to. Dostajecie ogórka i 2 jabłka. Czemu nie ogórka dają? Dziwna akcja. Ułożyłbym coś z tego, ale za dużo ludzi siedzi wokół mnie. Wiecie, o co chodzi. Jest 23. Mamy przerwę, żeby coś zjeść. Jedzie się w miarę spoko. Właśnie zacząłem usypiać i nas obudzili, że jest przerwa. Ale coś przynajmniej coś zjem. Myślałem, że nic nie będę dzisiaj jadł, ale coś się jeszcze zje. Zastanawiam się, na którą dojedziemy. Bo już po drodze było parę takich przerw krótkich, na jakichś blokadach. No i teraz dłuższa jedna. O, jest kierowca. No i dojechaliśmy do Teheranu. Nie wiem tak naprawdę co teraz robić. Jest 7 rano dopiero. Właśnie wpadłem na pomysł, że muszę sprawdzić, czy przypadkiem stąd nie ma jakiegoś autobusu na lotnisko. Chociaż powiem wam, że Iran pod względem tego, jakie ceny taksówek tutaj były, to mnie niesamowicie zaskoczył. W większości razy, jak dziś jechaliśmy, płaciliśmy na przykład $0,5. Albo jakieś, nie wiem, 60 centów, 70. Wczoraj jechaliśmy bardzo daleko w sumie. Jak odwoziliśmy, ale na lotnisko, znaczy dobra, bardzo daleko. 10 km, ale zapłaciliśmy na przykład $1. Później ja wracałem 15 minut też z lotniska na dworzec. Zapłaciłem 70 centów. No szok. 3 zeta. Jak im się to płaci? Ja wiem, że to paliwo jest tanie, no ale byłem się trochę. Teraz trzeba znaleźć kawę. Kawę i spokojnie się zastanowić, co tu robić. Bo mam jeszcze 4 godziny. 4 godziny tak naprawdę powinienem być na lotnisku. No i coś trzeba wymyślić. Coś fajnego, ale znowu mam plecak. Też nie chcę się wszędzie łazić z plecakiem. Wpadłem na pomysł, żebym pojechał do tego hostelu, w którym byłem wcześniej. Zostawić plecak, gdzieś pojechać. Ale uwierzcie mi, że Teheran to jest tak ogromne miasto, że nie wiem, czy w ogóle bym zdążył takie coś zrobić. Ale mam farta. Jakiś taki... nie wiem. Coś mi w głowie zagrało, mówię, a sprawdźmy, ile mam na lotnisko. I wyszło, że nie lecę z głównego lotniska, tego, który tutaj jest w Teheranie, które jest stąd 12 km, tylko z jakiegoś zadupia, na którym mam 50 km prawie. I właśnie muszę sprawdzić, czy jakiś autobus stąd jedzie. A jak nie, to sprawdziłem taksę
wychodzi $2,5. I tak bym dał więcej, bo aż po prostu nie mam sumienia zapłacić za tyle. Ktoś mnie będzie wiózł prawie 50 km, a ja mu dam 10 zł. Nie wiem, gdzie kupić, gdzie zapytać o bilety. Dobra, okazało się, że na to zadupie, które jadę, to nie ma autobusu, że muszę się łapać taksę. Dzisiaj znowu kolejne komunikaty na temat tego wszystkiego, co się dzieje w tej części świata. Po prostu to jest straszne. Naprawdę to jest straszne. Dlaczego za wszelką cenę jedna strona, doskonale wiecie, która, nie będę mówił, że mi nie blokowali, chce na siłę rozpętać tutaj wojnę. To jest masakra. Jeszcze przez to się ogląda, ile dzieci zginęło, ludzi zginęło. Masakra. No, jestem na lotnisku, jechaliśmy tutaj godzinę i jak ja sobie pomyślałem, że mam mu zapłacić za to $2,5, to aż mi się go szkoda zrobiło. Daję mu wszystkie pieniądze, te jakie miałem stąd tutaj wyliczone. Zostawiłem sobie, czekajcie, ile sobie zostawiłem? Jednego tego jeszcze zostawiłem na pamiątkę. Tak to daję mu wszystko, co miałem. On odlicza tylko tyle i resztę mi oddaje. Ja mówię, bierz wszystko. Jeszcze mu dałem $5 jeszcze więcej. Mówię, masz. Naprawdę, no to aż była przesada, że tak mało. Strasznie się ucieszył. Ale spędziłem fajny czas. Ale cieszę się, że lecę dalej. W planach na początku było jeszcze spędzić tutaj kolejne 5 dni. Właśnie zamiast, tak jak mam teraz, że lecę do Kataru. Jakiego Kataru? Do Kataru lecę po Afganistanie. Że lecę teraz do Kuwejtu i do Bahrajnu. Miałem zostać tu dodatkowo. I dobrze, że lecę tam, bo tu już się trochę skończyły pomysły. Zresztą już zostałem sam, także dobrze lecieć tam, odpocząć sobie przed Afganistanem i lecieć dalej. Ale się zdenerwowałem. Godzinę stałem w kolejce. Podchodzę do okienka, żeby zrobić, wiecie, żeby przejść, sprawdzić paszport. On mówi, że gdzie mam boarding pass? Ja mówię, w telefonie. Nie, masz mieć na kartce. Ja mówię, ale mam odprawę zrobioną. Nieważne. Ja muszę iść specjalnie po kartkę. I znowu później kolejną godzinę czekać. No nie wytrzymam. Sprawdzili mi wszystko. Straciłem kolejne pół godziny, żeby tu stać, bo były zamknięte bramki. Ale sprawdzali wizę. Pamiętajcie, że jeśli lecicie do Kuwejtu, Polacy mają możliwość załatwienia sobie i wiza, czyli przez internet elegancko wizy. Tam pisze, że tam się trochę na nią czeka. Ja ją dostałem w parę godzin tak naprawdę. Wczoraj złożyłem i wczoraj ją miałem. I sprawdzali to na lotnisku. I sprawdzali na pewno, czy Polaków to obowiązuje. Także pamiętajcie o tym, żeby to mieć. Bo powiedzieli właśnie, że w Kuwejcie mają takie bardzo restrykcyjne zasady co do wpuszczania. Nie wiem, czy to akurat chodziło o to, że jak się leci stąd, czy ogólnie. Ale sprawdzali to dokładnie. Później przeprosili, że mnie trzymali. Ja wiem, wasza praca. Nie ma żadnego problemu. Normalna rzecz. No, a teraz idę na jakieś śniadanko. Znaczy jeszcze czeka mnie kolejna kolejka i jeszcze dwie w sumie. Później jeszcze bagaż sprawdzony, także jeszcze trochę mi zejdzie. Później śniadanko. Mam jeszcze 3 godziny do odlotu. Dostałem właśnie najgorzej wyglądający English breakfast na świecie. Wersja Iran, Airport. Patrzcie, co to jest. To w ogóle ta kiełbasa. Fuj. Nie tknę tego, nie ma szans. Znaczy, jajko zjadłem tylko. W sumie 2 i oliwki. Reszta to jest jakieś 99,9%. Skończyłoby się to sraczką na kiblu. Na 100%. No, dobra, nie 100. 99,9. Tak powiedzmy. W ogóle przed chwilą to wrzuciłem na TikToka. Zapraszam was tam też rzucam czasem jakieś filmiki. I ktoś napisał, no prawie jak w Indiach, na street foodzie. Ja mówię, no bardzo to przypomniało, bardzo. Nie widziałem takiej kiełbasy nigdy.
Ale się musiałem teraz wykłócać. Została mi taka końcówka białka i chcieli mi zabrać. Ja mówię, dlaczego? Mówię, nie wolno, bo to jest proszek. Ja mówię, jaki proszek? Znaczy dobra, to jest proszek, ale mówię, ale to są proteiny. Ja tego używam do treningów. Nie, musisz iść tam, gdzieś tam muszę to sprawdzić. Nie wiem, przecież to nie jest nic przypałowego, to są po prostu proteiny. Mówię tak, dobra, próbuj tego. I mi każą wsadzać palec do środka i testować, czy mi się coś nie stanie po tym. Ja rozumiem, że jestem w kraju, jakim jestem, no ale to nawet pachnie. No ale udało się. Mam. Jeszcze na parę szejków zostało. Serio, czasem mnie niektórzy zaskakują. To nie doczepili się do tego, że w blenderze są takie małe ostrza. Byłem przekonany, że do tego się doczepią. No bo to wiadomo, no. Ale z blenderem ma tam wszędzie. Totalnie wszędzie. Już byłem chyba, nie wiem, na 20-30 lotniskach zawsze przechodzi. A doczepili się do tego, że jeszcze miałem trochę białka. I co to jest? Mogli testy zrobić. To by zobaczyli, co to jest. By tylko zmarnowali test. No ale mniejsza z tym. Widzę, już mamy właśnie boarding. Godzinka 15 dokładnie jest lotu. Jestem w Kuwejcie. Przed chwilą z Polem rozmawiałem na ten temat i mi mówił, że w Kuwejcie to mam ten sam hotel w ogóle co, bo mi polecił taki jeden. No i mówię, że tam jest przerąbane gdzieś poszedł po mieście bez samochodu. Dał mi kontakt do takiego jednego trenera, co go tam woził. I też się z nim muszę spotkać, żeby mi jutro trochę pokazał, że trochę nakręcić, pokazać wam, jak wygląda Kuwait. Devices and not to use them until after the seatbelt sign has been switched off. All electronic devices must be set to airplane mode until... Coś krzyczą. Albo się modlą. Dziwne to było. Startujemy. No, także koniec Iranu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, była to świetna seria. Teraz zobaczcie wszystko w takim szybkim skrócie. Kolejny odcinek będzie z Kuwejtu. Pozdro, zostawcie subskrypcję, bądźcie ze mną w dalszych podróżach. Żeby ktoś źle nie odebrał naszego filmu, bo to po prostu odwiedzamy to miejsce, bo jest w atrakcjach turystycznych tego miasta. Właśnie jesteśmy na stacji benzynowej. Zgadnijcie, ile to kosztuje paliwo. To jest pierwszy kraj na świecie, gdzie tak tanio jest paliwo, serio. Znaczy tak tanio ja spotkałem. Wszędzie w innych krajach już myślałem, że będzie tanio, wcale nie było, a tu jest. Jesteśmy właśnie w sklepie. Chciałem powiedzieć, jakie ceny mi są, ale niestety nie dam rady, bo są napisane w języku, ale patrzcie, jakie są lody. Patrzcie, jak się krajobraz zmienia. Ciekawe tutaj. Ta miejscowość ogólnie jest bardzo znana też turystycznie wśród ludzi po prostu stąd, z Iranu. Dzisiaj jeszcze dodatkowo jest piątek, czyli jest ich święto. O, właśnie pan za tobą w takich spodniach. No dobra, to zrób takie zbliżenie, że niby mnie nagrywa, że nagraj jego. Popatrzcie, wszystko jest zrobione po prostu z gliny i słomy. To są właśnie takie tradycyjne stąd. Piotrek właśnie miał zapłacić 50, zapłacił 5. Pan pokazuje, że źle. Pan nie, to dla ciebie, jaki łaskawy, zapłacił mniej. Mówię, a niech ma na piwek. Wcześniej to było więzienie, teraz to jest szkoła. Wejście tutaj kosztuje $1 od osoby. O, jak fajnie zimno tutaj od razu. Właśnie zamówiliśmy taksę i wyszło złoty 4.
Złoty 40, aż nie mam sumienia mu tyle, trzeba mu dać więcej, bo masakra. Dobrze se leci. Patrzcie jaki autobus. Dobre jest. Ale patrz, jakiś sprzęcior na bimberek. Cyk! A ty z Podlasia, dziewczyna. Jesteśmy w miejscu teraz gdzieś. No, do nich. We change already. Gdzie wymieniają pieniądze. Wszyscy tu dookoła zajmują się wymianą pieniędzy. Patrzcie. Wszyscy tam. Wszyscy totalnie wymieniają pieniądze. Uciekamy, bo zaraz będzie tak lało, że szok. Już tam idzie straszna ulewa, tak nam się wydaje. To wam pokażę teraz, jak tu świeci, jak to ładnie wygląda. Tutaj te hotele mają taki klimat po prostu. Teraz właśnie zakładamy tutaj takie okulary, gdzie możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało naprawdę. Fajnie? Ej, chodź spróbujemy to nagrać telefonem, może się uda. Tutaj te dwa posągi, to było wejście, to były dwa wielkie byki. Jak jest dobry przewodnik, to aż chce się zwiedzać. Naprawdę, No. to tak ciekawie opowiada, że ja zaczynam żałować, że wzięliśmy krótszą wycieczkę. A kogo cię przypomina? Co? Kogo ci przypomina Kto? nasz przewodnik? A, Indiana Jonesa. A jak? Dobra, jedziemy dalej. Teraz jedziemy do Necropolis, mamy tam 10 minut drogi. No już przed nami, to widać. No i na sam koniec, jak już dojechaliśmy praktycznie do Shiraz, przejechaliśmy pod tą bramę Gate of Shiraz.